Nasz program powstaje dzięki firmie Fanfaro, która jest producentem specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, przemysłowych i rolniczych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry. Cześć, witam. Dawno mnie nie było, ale to jak ustaliliśmy przed rozpoczęciem nagrania, tylko i wyłącznie dlatego, że ciągle robicie to samo, czyli silniki, które już żeśmy nagrywali. 2 litry diesel Ingenium, 3 litry diesel V6. Tylko że V6, tak, V6, do 20 roku. To, o czym dzisiaj Państwu opowiemy, to jest silnik z rodziny Ingenium, czyli ten nowy silnik, nowa konstrukcja. 3 litry diesel R6, silnik rzędowy. 3 litrówki benzynowe robicie? Naprawiamy 5 litrówki benzyny, tak. Też praktycznie ten sam silnik. A 2 litrówki? 2 litry benzyna? Robiliśmy może ze 3-4 razy, ale to jest... Nie stwarzają tak jakichś wiele problemów takich, wiesz, zatarciowych, czy przegrzaniowych, czy takich, że trzeba silnik... Czyli coś konkretny. Im wyszło. Można by tak powiedzieć. Dobrze. Ale 3 litrówka już, Ingenium, 3 litrówka benzyna jest. Leży na palecie uszkodzona. Tak? To ci pokażę zaraz. Dobrze. No. Proszę Państwa, zazwyczaj jak opowiadamy o silnikach, no to jest takie bardzo anonimowe, to znaczy po prostu mamy jakiś samochód ofoliowany, zdjęte tablice, chłopaki wyciągają silnik, tam jest Łukasz, chłopaki wyciągają silnik, no i potem jakby robimy sekcję zwłok. Dzisiaj będzie trochę inaczej, dlatego że ten samochód tak się złożyło, że skontaktowała się ze mną za Twoim tutaj pośrednictwem ze względu na ciekawy temat i też być może skomplikowaną sytuację prawną, która nastąpi. Skontaktowała się ze mną właścicielka tego auta, no i trochę opowiedziała o tym samochodzie. To jest auto z 2021 roku, to jest auto z polskiej dystrybucji, czyli to jest egzemplarz bezwypadkowy, salonowy i to jest samochód, który ma 55 tysięcy przebiegu. Co się z nim stało? Jechał i przestał jechać. Silnik stoi. Prawdopodobnie jest gdzieś na czymś zatarty. I teraz rzecz bez precedensu moim zdaniem. Auto miało jeden serwis olejowy. Ma 55 tysięcy przebiegu i miało jeden serwis olejowy, dlatego że w Range Roverach, Land Roverach olej wymienia się co 34 tysiące kilometrów. Dokładnie. A więc pani wymieniła ten olej po 34 tysiącach i jeżeli dobrze kojarzę, jeżeli źle kojarzę, to napiszę Państwu tutaj wytłumaczenie gdzieś na dole, ale w okolicach 40 kilku tysięcy była jeszcze na serwisie, na przeglądzie, który nie wynikał z konieczności wymiany oleju, tylko wynikał z kalendarza, że tam samochód, nie wiem, po 3 latach, czy tam, tak, tam coroczny serwis, czy cokolwiek takiego. No i auto wtedy zostało sprawdzone, było z nim wszystko ok. Natomiast no, parę tysięcy kilometrów później stało się to, co się stało i dlatego samochód trafił tutaj, do Bartka. On tutaj trafił z jeszcze jednego powodu. Pani w serwisie zaproponowano wstawienie silnika używanego z jakiegoś rozbitego samochodu. Bo już jest po gwarancji samochód. Auto jest po gwarancji, tak? Dobrze, że dodałeś. 180 tysięcy naprawa. Ładnie. Chciałbyś tyle brać, nie? Tak, super by było. I to jeszcze za używkę. Za używkę, dokładnie. Czyli jakby serwis gdzieś znalazł jakąś używkę, przekonywał, że nowe silniki nie są dostępne. Nowy silnik, jeżeli chcielibyśmy, który też nie mamy pewności, że będzie nowy, że nie będzie to RFB, czyli silnik po fabrycznej naprawie. Więc silnik z Land Rovera, taki Land Rovera Jaguara, taki powiedzmy oficjalny, kosztuje 140 tysięcy netto. 1/4 samochodu. No, nawet więcej. No takiego wypasionego to tak, natomiast takiego mniej wypasionego, no to tak blisko połowy, nie? 1/3, coś takiego. I zaraz po gwarancji. Zaraz po gwarancji, z przebiegiem 50 kilka tysięcy kilometrów. Dobra, następny ciekawy wątek, który tutaj jest, wygląda w taki sposób, no bo to jest, jakby ty nie musisz, ja to powiem, to jest skandal, że tutaj ten olej wymienia się co 34 tysiące kilometrów. Jak w samochodach dostawczych, ty masz Trafika chyba, w którym co 40 tysięcy się wymienia. Natomiast w Renaultach co 30 tysięcy, ale 34 tysiące jak na auto osobowe i jeszcze przeznaczone do, no to jest duży, ciężki samochód, tak? No ma tutaj ten silnik co robić, mnóstwo sprzętu, no 2,5 tony to waży. No to jest naprawdę skandal. Ale pani trzymała się tych założeń serwisowych, no popsuło się, 55 tysięcy, no i auto trafiło do serwisu. Tam stwierdzono, odkręcając korek w lewo, jakby korek spustowy, że w samochodzie nie ma oleju,
To jest jedna rzecz. No i druga rzecz, to jest podobno pani wina, dlatego że pani nie sprawdzała, czy jest olej w silniku. Poziomu. W starszych Land Roverach na klapce wlewu paliwa była naklejka, u mnie w Discovery, który ty naprawiałeś, jest naklejka sprawdź olej co 1000 km. 1000 Czy tu jest? Wiesz co, nie wiem, nie jestem pewien. Nie jestem pewien, no ale Tutaj nie ma. nie ma. Jest tylko diesel, numer seryjny, korka, nie ma nic. Być może Nie gdzieś ma nic. w kabinie jest, ale też bym się nie zdziwił, gdyby... Instrukcja obsługi prawdopodobnie o tym mówi, nie? Być może tak, no ale wiesz, też tak z drugiej strony, Kto patrzy w instrukcję obsługi, ale to raz. wiesz, to nawet nie o to chodzi, tylko wiesz, my żeśmy się już trochę chyba odzwyczaili od samochodów, w których trzeba co 1000 km patrzeć, czy olej ci gdzieś nie zniknął. Tym bardziej, że Przyzwy- płacisz za auto, które jest, wiesz, wyposażone Kurde. w elektroniki, tam Fura- siedzi fura nie za- wiadomo ile. Fura za 120, 180, 200 tysięcy euro, nie? A jak jest z bagnetami w Jaguarach, Land Roverach? Czy we wszystkich są bagnety, czy w niektórych jest elektroniczna miarka? Wiesz co, w starszych dieslach, V6 był czujnik poziomu oleju, który był zarazem też czujnikiem temperatury oleju. Z kierownicy sobie można było sprawdzić poziom. Bagnetu w nim nie było i generalnie ty sobie tylko mogłeś sprawdzić poziom oleju z kierownicy. Natomiast też samochód też cię nie informował o niskim poziomie oleju. Czyli jeżeli było mało oleju, to nie zapalała się żadna kontrolka, Nie. że dolej olej? Nie. Naprawdę? Nie. Nic się nie zapalało. Jedynie tylko ty jako kierowca, użytkownik mogłeś wejść sobie w menu, sprawdzić poziom oleju i on ci mówił. Niski, dolej litr, dolej 2, tak? Ale nie... on to ci to powie dopiero wtedy, kiedy tego zażądasz. Tak, Ja pierdzielę. sam ci nie powiem. Wiesz co, ja jestem, staram się być bardzo daleki od takich, wiesz, wszystkich teorii spiskowych i tak dalej, ale to naprawdę wygląda na zaplanowaną awarię. I tak to zostawmy tutaj z tym moim komentarzem. Tutaj jest bagnet, coś tu jest. Tutaj bagnet jest, tak. Ja mówię, tak że to do oleju ze skrzyni biegów, wy mówicie, że to silnik. Silnikowy, tak, to będzie silnikowy. W serwisie próbowano spuścić z tego samochodu olej, no i tego oleju tutaj podobno nie było. Wy też próbowaliście to zrobić i udało wam się trochę. Możecie pokazać to, co żeście spuścili? Pokaż, Kamil, a ja go podniosę w górę, to spróbujemy też. I jakbyś opowiedział własnymi słowami, co to jest? Szlam. I tylko tyle się udało? Oczywiście no, stał pojemnik pod silnikiem no, ze 3-4 minuty. Okej, to taka galaretka. I to z pomocą śrubokręta, wiesz, pogrzebane, żeby coś wyleciało. No zaraz podniesiemy go, no jeszcze i tak musimy z niego w miarę spróbować wszystko zrzucić. Także zobaczymy, co to będzie. Czy mówiąc w miarę wszystko zrzucić, masz na myśli olej? Olej, tak. A to jesteś w żeby- stanie podać ciśnienie powietrza na przykład od góry, żeby go trochę tam zmobilizować? Popchnąć raczej wydaje mi się, że ciężko. Okej. Raczej ciężko. Podłączałeś komputer diagnostyczny. Tak, tak. Co ci tak. wyszło? Wiesz co, no cała masa błędów, tam chyba z 18 czy 19 błędów. A coś, co mógłbyś tutaj spróbować skojarzyć z awarią, Olejową. znaczy z awarią, Silnika. którą tu mamy, nie? Wiesz co, no tak na szybko, no to co był błąd, to był błąd z czujnika poziomu oleju. Okej. Tak? Był błąd z czujnika poziomu oleju. Te błędy mam gdzieś tam zapisane. Natomiast tutaj No jest korek spustowy. O, coś tam kapie. coś tam kapie. Coś chce lecieć. No dobra. Ale jakie gluty. Niesamowite. No to jest, wiesz, to 34 000 interwał oleju. Do tego niech jeszcze dojdzie sama jazda po mieście, gdzie olej się nie dogrzewa. Aha. No nie oszukujmy się, skrapla się woda w silniku, No tak. tak? Także to się, woda nie odparuje, no i się robi. Ej, tu jest olej. Coś jest. Coś tam jest, no. Ale nie wygląda jakby był, wiesz, wymieszany z glikolem. Nie no, płynu na pewno nie ma, no bo płyn bardziej by, no pierwszy by płyn poleciał, nie? Płyn schodzi na dół.
No dziwna zmiana. Ale zobacz, co tu się dzieje. Dziwna zmiana oleju. O. No teraz to przecież leci. Dobrze mieszasz, No tak, to i leci. czyli wcześniej nie stwierdzono w tym silniku oleju, ale prawdopodobnie odkręcili tylko Korek na szybko. spustowy. Nie I leci. Nie leci, to nie ma, nie? Tak. A nie leci, bo kurde, to jest galareta, a nie olej. Także tutaj mamy no taką ciekawostkę. No i wiesz, no, awaria taka po 55 tysiącach. No, słuchaj. 4 diesle też to potrafią zrobić. Bartek, jak bardzo jesteś zdziwiony w skali od 0 do 10? No znaczy, no powiem Ci, że może 6, no bo już widziałem takie przypadki, tak jak mówię, 4, które też naprawiliśmy z takim czymś, no robiliśmy je. Aha. Także, Ale z takim przebiegiem chyba nie. no z takim nie, gdzieś koło 100. No. Tu mamy Koło połowę 100. tego, nie? Cieknie. No musimy go zostawić, musi sobie, wiesz, wyciekać. Aha. Kamil go tu dalej będzie kręcił do wyciągnięcia. No co, wyciągniemy, zrzucimy osprzęt. Zobaczysz, co będzie, jak podniesie, wiesz, pokrywę zaworów No tak. i tak dalej. No tam będzie Wow. taki glocik, nie? Ale tu nie ma opiłków. Znaczy przynajmniej nie widać, żeby... Wiesz- A tam są magnesy pewnie w misce? Ale wiesz co, był też serwis prawdopodobnie, wyciągał też filtr oleju. A, okej. Bo tu pani mi też informowała, że jest filtr oleju w samochodzie Aha. i był rozcięty cały. Aha. I Tak, szukali. płatki i był rozciągnięty, po prostu szukali opiłków. I też patrzyliśmy to, nie było nic widać. Ciekawe. Opiłków jako tako, wiesz, no nie są widoczne, nie? Także no jest spora szansa, że może nie jest zatarty na panewkach. Może stanął gdzieś, wiesz, na tłokach, wałki rozrządu, może coś, nie? No zobaczymy, nie? No właśnie, bo może to... Znaczy, wiesz, ten Na olej... pewno silnik się nie kręci. Tak, ten olej źle wróży, Tak. ale może to faktycznie będzie na takiej zasadzie, że zdejmiecie pokrywę rozrządu i tam na przykład znajdziecie... Kiedyś, dawno temu, zdarzyła mi się taka sytuacja, gdzieś tam kupiliśmy we Francji Alfa Romeo Mito. Ja miałem jakąś dużą produkcję filmową i tam potrzebowaliśmy kilkanaście tych samochodów. 1.6 diesel. Jeździ, wszystko fajnie, nagle stanęło. Dęba. Okazało się, że ktoś wrzucił nakrętkę. Tam, gdzie normalnie dolewamy oleju. No, No i ta nakrętka sobie znalazła jakieś miejsce. miejsce ułożyła W się którym ładnie. się w końcu, wiesz, przyblokowała zębatki i poszło, więc może tutaj też, wiesz, jakiś akt sabotażu. Nie, no nie sądzę. Widząc, patrząc na olej, to nie. Nie, no to tak, Nie ale ma raczej szans, nie? to jest niesamowite. No tak, a jak się nie pozbędziecie tego oleju, to się nie doczyścicie potem z tym wszystkim, No nie? dokładnie. No powiem Ci, że woda w myjce będzie do wymiany od razu po myciu tego silnika. Ale wiesz, nie? żarty żartami, to jest 20 000 od wymiany. Nawet mniej, jeżeli był tak. robiony przy 47, co mówiłeś. Ale nie, przy 47 nie wymieniali oleju. Aha, tylko No bo taki olej, był... co wiesz, co 34, No. więc 34 była wymiana oleju, przejechał 20 000, po 20 000 olej wygląda w ten sposób. Ciągle śmieszne. I wiesz, i jak miał te 40 parę i był na serwisie, no to tam chyba ten olej powinni jakoś Też sprawdzić, nie? Bagnet, tak, nawet wyciągnąć, sprawdzić poziom Ale oleju. wiesz, z drugiej strony nie ma chyba takiej możliwości, żeby ten olej tak zgęstniał z jakiegoś powodu, który, nie wiem, że się silnik grzeje na przykład, albo że coś. No to jakby jakaś awaria nie jest w stanie spowodować, że ten olej będzie taki gęsty. To są po prostu jego właściwości. Jego nie? właściwości i użytkowanie. No i okres interwału. No tak, no tak. Okres interwału, nie? Przezabawne. A powiedz mi jeszcze, póki cię mam, bo zaraz potem chłopaków pewnie przejmę, ty jeszcze tego silnika nie naprawiałeś. Jako tako głównej takiej naprawy dużej nie robiliśmy. A Nie. miałeś to już w warsztacie? Coś mieliśmy, jakieś wymianę oleju, takie rzeczy, Okej. nie? Ale nic takiego grubego, nie? No to małe święto u was w firmie. No, zawsze coś tam musi się nowego trafić, nie? A powiedz mi, jak myślisz, jeżeli ten silnik będzie wymagał naprawy głównej, czyli będziecie musieli wstawić nowe tuleje to spoko. Tak myślę, nie? Ale jeżeli będzie potrzebny nowy wał, panewki, jeżeli będą potrzebne, nie daj Bóg, tłoki na przykład, skąd to weźmiesz? Nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic. No na razie jeszcze może się nie martwię. Jeszcze mamy rynek wtórny, może coś się uda kupić, wiesz,
używanego, no bo też, A robiłeś już jakieś rozeznania? patrzyłem sobie tak na szybko, silniki też są, Ile kosztują? wiesz co, w granicach 3-4 dych netto. Okej, 30-40 Za używkę, tysięcy nie? złotych, około 10 tysięcy euro. Tylko no teraz, wiadomo, kupując używkę możesz kupić coś takiego. No tak, Nigdy nie masz pewności. czyli lepiej kupić części i złożyć. Lepiej kupić części i złożyć. Takie jest moje zdanie. No tylko z tymi częściami też może być problem. No ale zobaczymy, rozbierzemy, zobaczymy. No tak, bo to teoretycznie mogą być części z czegoś takiego, nie? Tak, no ale wiadomo, jak był, nie wiem, wiesz, zdarzają się auta, że no nie wiem, ma wypadek, tak? Blok jest gdzieś uszkodzony, rozbierają to na części, tłoki, korby da się kupić, nie? Także no zobaczymy. No jeszcze bym nie panikował, bym z Dobra, częściami, zobaczymy. nie martwimy się na zapas. Dokładnie tak. Dobra, Dokładnie tak. Kamilu, mieliśmy okazję rozmawiać o 2 litry diesel Ingenium, bardzo ciekawy odcinek. 3 litrówki rozumiem jeszcze nie rozbierałeś. Nie miałem do czynienia z nimi. Okej, jak myślisz? Łatwo pójdzie? Zobaczymy. Mi się wydaje, że tak. No bo 2-litrówka, pamiętam jak powiedziałeś, narzędzia w jedną kieszeń. Myślę, że tutaj będzie podobnie. Górą czy dołem? To jeszcze zobaczymy, jak chce górą. No dobra. Panowie, to ja was chyba zostawię teraz z tym wszystkim. Fantem małym. No bo to jak długo to będzie ściekało? A cholera to jedna wie. No dobra, a kiedy będzie decyzja dobra Wiesz rozbierać? co, no jak wszystko obkręci, tak, będzie miał silnik gotowy do wyjęcia, a to dalej będzie kapać, no to zakręcamy korek, wyciągamy go, Okej. wrzucamy silnik na stojak, tak. Jak będzie na stojaku, odkręcamy korek, niech sobie ścieka dalej. No dobra, a przy okazji go tam powolutku A przy będzie rozbierać. okazji będzie zrzucał sobie osprzęt, nie? Zapowiada się jeden z ciekawszych, naprawdę nie mogę się przestać uśmiechać, znaczy współczuję, natomiast nie mogę się przestać uśmiechać, bo zapowiada się naprawdę bardzo ciekawa motoryzacyjna przygoda. Super, to w takim razie rozumiem, że zadzwonicie do mnie Jak będzie osprzęt zdjęty i dzwonimy, na rozbiórkę byś chciał być. Owszem, oj tak, No to dzwonimy na rozbiórkę. dzięki. Na razie. Łatwo było? No niekoniecznie. No dobra, tak naprawdę był problem, dlatego że to nie chciało wyjść górą, tak? No ale koniec końców udało się górą. Naprawdę wyjąłeś to górą? Bo zaczęliśmy nagrywanie w piątek, jest poniedziałek i to już jest po południu. Od dawna silnik jest wyjęty? Od 10? Okej, no czyli jak już poszło, to poszło w miarę szybko. A jaki był problem? Czemu nie dało się tego wyjąć tak luźno? Bo to tam mówiliście, o 2 godzinki, wpadłem 15:30 i kurczę,
Nie widać było końca. Co się stało? Za duży silnik. Duży silnik, nie chciał przejść. No, długi i konwerter. A, okej. Konwerter i po prostu konwerter nie mieścił się w podszybiu, nie? Ale No, wyjęliście szybę, czy... Nie, troszkę przodu trzeba było dalej ruszyć, nie? Okej. Trochę dalej przodu było, wiesz, rozebrane i generalnie przodem do góry, nie? A konwertera nie dało się odkręcić, dlatego że silnik stoi? Że silnik stoi, tak. Okej. Tak jak widzisz, jest obkręcony jest naokoło, generalnie jego się, wiesz, no... Generalnie jego sobie odkręcasz najpierw, jak silnik się kręci, odkręcasz sobie konwerter, on zostaje na skrzyni, no i masz o tyle więcej miejsca do wyjęcia, nie? No a tutaj tego miejsca troszkę przybrakło. Dobra, no to tak. Powiem może to, co ja widzę najpierw, ok? Widzę pięknie umyty silnik, z którego ciągle leje się olej. To nie jest prawda, że w tym silniku nie było oleju, bo ten olej tu był. Słuchaj, ja mam tutaj mikrofon na pałąku. Tutaj, no zobacz, z tej strony sobie przejdź. No. Generalnie Kamil go, wiesz, ze sprzętu trochę rozbierał, przekręcił go, że tak powiem, o 90 stopni na dół, odkręcił dekiel. Coś tam z niego zleciało, no nie wiadomo jakiej ilości to nie były, coś tam jakieś, trochę oleju było, natomiast nie jest to olej, ale szlam. No to nie jest olej, Nie. no to prawda. Nie jest to olej, ale szlam. Znaczy, wygląda to, szczerze mówiąc, znaczy ja wiem, że połowa diesli z dużym przebiegiem by tak mniej więcej wyglądała, No nie, no aż tak to ale nie. aż tak to chyba nie. Wiesz, tutaj zbierasz sobie, zobacz. I to się wszystko z oleju stało. Znaczy, Tak. O, zobacz. Nie, no to jest... No jest kisiel, generalnie jest kisiel. Jest kisiel. Mówię, w 4.4 bywały gorsze. Śrubokręta się nie dało wbić, nie? No ale tu też za ciekawie nie jest. Ale to jest jakaś szansa, nie wiem, że nalali złego oleju, czy cokolwiek, czy to po prostu... Mi się daje, że interwały i Okej. miejska jazda. Okej, no tak. Interwały, 55 miejska jazda. 000 przebiegu. Raz olej wymieniony przy 34, tak? Teoretycznie powinien być, nie? Bartek, jest już jakiś pomysł na to, co z tym zrobić? Znaczy przede wszystkim, czy znaleźliście już jakąś usterkę? Nie. Chociaż tak naprawdę przy takim oleju to sprawa jest, myślę, że dość prosta. Co, no rozbieramy to. Aha, Rozbieramy po kolei i weryfikujemy, nie? okej. Liczymy na cud, że nie będzie tragedii. No ale silnik stoi, nie? No silnik stoi, to opiłków w filtrze nie było. Także Zobaczymy. no, zobaczymy, tak? Dobra, Zobaczymy. będzie ciekawie. Zobaczymy. Kamil, czyli rozumiem, że ty rozbierasz dalej. Tak. Dobra, a powiedz mi, jeszcze były jakieś niespodzianki w trakcie odkręcania sprzętu? Coś cię tutaj zdziwiło, zaniepokoiło? No bo sprzęt jeszcze takiego nie robiłem. Okej, rozśmieszyło? Turbiny duże. Turbiny duże. Ale reszta rozumiem tradycyjnie. Tradycyjnie. Dobra, rozbieraj pan. No zobacz, rękawiczki już smoła, nie? Przerąbana robota, no. Wszystko się ślizga. No co, no kręć po kolei, nie? Powiedz mi, czy tak jak tutaj to rozkręcasz, czy masz takie wrażenie, że już to kiedyś robiłeś, tylko wszystkiego jest o połowę więcej? Tak. Tak? Czyli to wszystko w miarę podobne. Śruby też te same rozmiary, co w czterocylindrowym Ingenium, to samo. od którego jesteś specjalistą, czyli po prostu dołożyli 2 cylindry i wydłużyli wszystko. No i tutaj głównie wszystko się ściągało razem. Magistrale, że nie trzeba było rozpławiać tego wszystkiego. Jestem bardzo ciekawy, co go boli. Tutaj możesz nagrać. Ja pierdzielę. Co za syf. Przecież tu jest z litru oleju w formie galaretki. Chyba więcej. No.
Wiesz co, to przypomina to wszystko trochę te takie obrazki z internetów, kiedy na przykład mechanicy pokazują, w tym samochodzie nikt nigdy od nowości nie wymieniał oleju, a ma 330 000 przebiegu, nie? A to ma 50 000 i jest po jednej wymianie oleju i jeszcze jest przed drugą regulaminową. Po prostu ja... Ja się odsuwam, bo jestem na biało ubrany. Tego Państwo nie widzą, ale pewnie nie będę niedługo. Tutaj olej trzyma. Olej w formie takich zaschniętych glutów. No, niesamowite. 20 000 olej nie może tak wyglądać. Obstawiam, że ktoś sobie olej Wziął do domu. kwita wypisał i tyle. Wiesz, możliwe, że skoro to jest ta słynna rodzina Ingenium, że może na przykład on się też tak grzeje, cholera. Klientka będzie miała dopisane do rachunku 47 par rękawiczek. I cały pojemnik szmat Tak, dokładnie. i woda w myjce do wymiany plus chemia. No ale no wyobraź sobie, no trzeba to umyć, tak? No tak. Czym to umyjesz? No niestety, ale no w maszynę wrzucasz, w myjkę. Jak taki szlam puścisz, woda jest, wiesz, wymieniona, no... Ja mówię, tutaj w samej głowicy, słuchaj, z litr oleju. No tak, no będzie. No, Będzie, tylko że nie w stanie płynnym. no. I w misce podejrzewam, że też tych glutów będzie cholery, więc olej jest. Będzie. Słuchaj, może to jest taka specjalna brytyjska technologia, która ma spowodować, że ten olej, wiesz, nie ścieka, zawsze jest tam, gdzie być powinien, wszystko idealnie smaruje i on dopiero po rozgrzaniu na przykład się... Wygłupiam się oczywiście. I najlepsze jest, że zobacz, wycieków nie ma. No tak, Ale dlaczego? Bo nie ma oleju w stanie płynąć. dokładnie. Gęsty olej nie wycieka. No. Jak oni to wymyślili? O, wieczorem będą cię łapy bolały. Przyzwyczajone. Z tego co słyszałem, to mają te silniki też taką wadę, że widzisz jak jest łeb na szpilce, potrafią się łby na szpilkach odrywać. Odrywać. Tak. Jeszcze tego nie miałeś. I podnosi rozszczelnia, wiesz, głowicę od bloku na uszczelce pod głowicę, nie? Też takich ponad przypadków parę było. Jak sobie to działasz? Tu ma. Tu mam. Dobra, przytrzymam ci. Kurde, czekaj. I teraz pistoletem? Tak, to trzeba będzie się odsunąć, No, ja się odsunę. bo tylko po pistolet O, muszę. tu sobie będę stał. I tylko od czasu do czasu słyszę takie ale, syf. Aluminiowa? Aluminiowa. Jeśli pozwolisz, to ci nie pomogę. Trochę nagaru. Co on ma? Dwie uszczelki pod głowicą? A, rozwarstwiła się. Uwaga, bo chlapnie. Słuchaj, kolizji nie było. Nie, on będzie zatarty. Na czym, jak myślisz? Zatarty albo wrócony bardziej. A panewka? Tak. Dobra, odwracamy go. Miska w dół.
O, jeszcze coś. A to z myjki woda już. Wklejona, Tak, na silikon. ale to fabryka. Nie? Tak, bo i przód był wklejony. Dobra, ciekawe ile tutaj będzie. Grubo. Poczekaj. No właśnie, to chciałem o to cię poprosić. A weź dotknij tego na przykład. Gdzie tu się zaczyna? A okej, czyli to... No ale też tu trochę tego oleju jest. O ja! Co za... Coś mi się wydaje, że się do tego widoku powoli będziecie musieli zacząć przyzwyczajać. Tak? Czyli tu masz jedną małą miskę stalową, tak? A to jest jeszcze też wszystko, powiedzmy, nie dół silnika, tylko Miska dalej. miska. Druga Okej. część. O matko. Ja pierdzielę. Szczerze, to ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ja też. Słowo do kamery? Dzień dobry. Pamiętasz, kiedyś ci pokazywaliśmy 2-litrówkę taką zarośniętą pompkę? Ale to, pamiętam. To był jeden taki przypadek, nie? Tu jest olej. Tu jest olej w tym silniku. Ale śmiesznie, mimo że już jest rozebrany, to nadal nie widać, gdzie go boli, nie? I na czym stanął, bo jest Wiesz, wszystko co po jest prostu tak najgorsze? urąbane. Że nie sobota, a będzie się musiał dzisiaj kąpać. to chyba najgorsze. Czyli jednak te twoje fałszówki, których jesteś specjalistą, wcale nie takie najgorsze, nie? Ale przerąbana robota. Za co tutaj wężysz bardzo? Ześlizguje się. Zdjęcia takiej 2-litrówki mi to Łukasz przypomniał, że pokazywaliście taką 2-litrówkę też taką usyfioną czarną. Może być, no. Ale Już chyba... jakoś tam wrażenia na mnie mocno nie robi, bo już parę takich widziałem, nie? No, Dobra, wszyscy ściągają. Czyli stoi na tej, nie? A skąd wiesz, że na tej? Olej wysuszyło. A, bo się najbardziej zgrzała. No co tu się dziwić, że się zlata. Nie, zero zdziwienia. Nie? Ale nie jest tak źle, jak mogłoby być, nie? Bo tam prawdopodobnie okaże się, że tu leje całe. Być może tłoki też. Wolałbym tuleje zrobić i mieć wał w nominale W sumie rację. niż wał szlif, nie?
Panowie, a zdarzyło wam się kiedyś, że rozebraliście jakiś silnik i w nim czegoś brakowało? Czyli fabryka zapomniała coś włożyć? Nie? Chyba nie. Nie? Nie. Nie. Nie, to nie. A możecie coś zmyślić na potrzeby programu? Raz wału nie było. Ale przyjechał. Na kołach. I co my tu mamy? Nie jest fioletowa. Ale siedzi, widzisz, jest panewka, schodzi się z panewką w tym miejscu, widzisz? Tutaj Kamil nie ruszam. Widzisz, tutaj masz połączenie panewek. obróciła Czyli się. generalnie panewka jest obrócona w korbowodzie. Panewka w korbowodzie jest obrócona. Tak jak ta jest, Ale smród od razu z tego poszedł. zaczynało widać. Takiego przegrzanego, przegotowanego oleju. Tutaj jest szansa, że nie jest obrócona. Oho. To była ta jedyna dobra? Nie, to jest przytarta. Też przytarta? Słuchaj, a zdarza się, że silnik jest przytarty na wszystkich panewkach? Tak, no. Okej. To chyba będziemy mieli do czynienia z czymś takim. Coś czuję. No tak, no, widzisz, otwór nawet No. No dobra, i co? I zostały ci dwie zewnętrzne. Trzeba wałem obrócić, nie? Już się da? No, zobaczymy. O, poszło. Dobra, teraz... Może to nie jest taki głupi pomysł, żeby oni już tylko samochody elektryczne robili. Dobra, czekaj, odkręcę. Skąd weźmiesz panewki do tego? Da się je dokupić? Podejrzewam, że nie. Okej. Zobaczymy, będziemy wały mierzyć, może będą takie same jak w 2.0 Ingenium, nie? Zobaczymy, no wszystko trzeba, wiesz, pomierzyć, zobaczyć. Wał gdzieś tam namierzyłem. Może ten, kto ma wał w nominale, będzie miał też panewki do kompletu. Ale używane, nie? Nowych nie będzie nic. Chcesz, to podejdziemy w katalog i ci pokażę w katalogu, co jest z części silnikowych dostępne. Możesz powiedzieć. Nic. W sekcji wały, panewki, korbowody, tłoki i koło zamachowe dostępne jest tylko koło zamachowe. Bo pewnie pasuje od czegoś. Nie, no to już wiesz, w katalogu serwisowym serwisu Land Rovera, nie? No dobra. A czemu konwerter teraz odkręcasz? Żeby dalej rozebrać. Okej. Bartek, czy tak na twoje doświadczenie jest szansa na to, że ten wał będzie pęknięty? Szansa zawsze. Ale nie powinno. Czy wiesz co, no, trzeba dać go na prześwietlenie i wtedy wszystko wyjdzie. Wiesz, jak pierwszy raz usłyszałem o tym, że olej co 34 000, to myślałem, że ktoś się pomylił, że to jest niemożliwe, nie? Ty o tym powiedziałeś, ale pomyślałem sobie, dobra, pewnie źle przeliczył z mil albo się coś, wiesz, pomylił, nie? Ale to... To jest cała. to widać, bo czarna, nie? To jest cała. Czerwona, ale jakaś taka dziwna. Czemu czerwona? Tak sobie może wymyślili, nie? Coś może wzmacniane albo coś, nie? Tak to oznaczają, nie? Coś napylane? Ale zobacz, widzisz, ta ładniutka, do niej się nie ma co Tak. zobacz, nie? Okej. Naprawdę bardzo ładna panewka. Twoja, jak tam pani? Tragedia. Ty to zawsze, wiesz, narzekasz. No, ta też jest obrócona. O kurczę. Zobacz. O! No ale zażarte wszystko. No jeszcze mnie interesuje tylko, czy wał będzie w jednym kawałku, czy w dwóch, ale chyba w jednym. Nie, no w jednym będzie, no to jest spokojnie zaparte, nie? Będzie? Kamila robota!
do myjki. Okej, w jednym kawałku. No ale co, no zatarty, nie? No dobra. Pięknie Ci dziękuję za Twoją robotę. Oddaj mikroport. Ja również. Zobacz, nawet podwójne smarowniczki na tłok nie pomogły. Widzisz, bo zobacz, ma podwójne ma, nie? Za mała średnica. Na znak dobrej współpracy przytul Jacka. Nie zbliżaj się. Po plecach czy coś. Bartek, mikroport muszę Ci tutaj gdzieś zamocować. Podsumujmy proszę to, co żeśmy nagrywali przez, no, łącznie 4 dni. Piątek, no sobota, niedziela nie, ale dzisiaj jest poniedziałek. Czy to jest mniej więcej to, czego się spodziewałeś? Czy wiesz co, po braku opiłków miałem nadzieję na coś innego. Na przykład? No na przykład, żeby, no, że stoi na tłokach, że na tłokach się zatarł, nie? Prędzej niż na panewkach. No bo filtr naprawdę, w filtrze nie było za bardzo widać opiłków, nie? Jakim filtrze, jakich opiłków, wiesz, znaczy w tej galaretce to po prostu przecież to wszystko nawet nie miało prawa krążyć. Zresztą to była chyba dość gwałtowne stanięcie, nie? To nie przejechało 10 km z zacierającym się No silnikiem. nie, tak z reguły nie jest. Jak już złapie, to już jest szybki efekt, nie? Więc nie zdążyło narozrabiać. No dobra, a powiedz mi, jaki masz pomysł w tym momencie na to? Co z tym się dalej stanie? No bo z jakiegoś powodu to Kamil rozbierał. Rozbieramy wszystko, no będzie to trzeba umyć, blok skręcamy, stopy, żeby go przemierzyć, zobaczyć Okej. wymiary, wiesz, podpanewki, łoża główne. Jak będzie blok, że tak powiem, obiecujący, Czyli będzie prostej wosi. w osi. Widzisz, bo problemem jest to, że... Znaczy, no pierwszym problemem są panewki, Których nie ma. których nie ma. Możemy, wiesz, panewki, no trzeba się, mówię, rozeznać, tak? Bo panewki, można też panewki dorobić. Są No firmy, właśnie. co panewki dorabiają, nie? Także też jest to wyjście. No ale no trzeba zacząć od bloku, bo jak blok będzie, wiesz, powikrowany i tak dalej, To się z nim już nic nie może zrobi. się okazać, że będzie śmieć. Może będzie go trzeba roztoczyć na większy otwór w środku, wtedy się dorabia panewki na większe, na zewnętrzny zewnątrz. wymiar. No. Wał, korby, raczej bym szukał nominału. Znaczy w sensie wał. Korbowy, Czyli nie? będziesz starał się kupić drugi wał. Nominalny, nigdy nie zatarty, nie uszkodzony, nie? No i do tego brakujące korby, a korb brakujących na pewno będziemy mieli, no 4 na pewno, tak? Bo 2 mieliśmy zewnętrzne całe, nieobrócone. Natomiast też będziemy je mierzyć, sprawdzać, czy trzymają wymiar, nie? Okej. No i to się po prostu musi udać, nie? Nie będzie to ani lekkie, ani łatwe, ani przyjemne, No. ani tanie. Ale coś z tego, no mówię, trzeba przemyć, wszystko zmierzyć, I rozumiem, że korby poskręcamy, zobaczymy, raczej coś z się tego będzie. wyrobisz troszeczkę taniej niż zaproponował serwis naprawę, czyli poniżej 140 000 netto. Generalnie, wiesz, jak właścicielka dzwoniła, to też była opcja brana taka pod uwagę, że jak nie będzie części, nie będzie nic, po prostu kupi drugi silnik używany, my go zmontujemy i tyle, nie? Jasne. Wiesz jak, a no rozglądałem się, no to silniki, no da się kupić za 3,5-4 dychy netto, tak? Plus jakiś montaż, demontaż, filtry, nie filtry, takie rzeczy. No Czyszczenie 180 wszystkiego. raczej to nie wyjdzie. Raczej tak źle nie będzie. No dobra. Panowie, to wam wszystkim bardzo uprzejmie i uroczyście dziękuję. 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 Powodzenia. I wiesz co, Bartek, tak się zastanawiam, jeżeli decyzja będzie taka, że naprawiacie, no może ja bym podjechał już na składanie, bo to zawsze myślę, że będzie parę ciekawych rzeczy do opowiedzenia i do pokazania. Nie ma problemu. Dzięki. Dam znać. No dzięki. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.